No siemanko, tutaj Bartosz, a w tym filmie przedstawię 10 opcji, które warto ustawić, aby korzystanie z Galaxy S22 Ultra na co dzień było przyjemniejsze. Większość tych funkcji powinna być również dostępna na innych modelach Galaxy, więc sprawdź, czy je masz. A jeżeli materiał uznasz za pomocny, to zostaw łapkę w górę, no i subskrypcję, aby śledzić mój kanał. A teraz przed Tobą 10 kroków do spersonalizowania swojego Galaxy S22 Ultra. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to nazwać swój telefon. Więc wejdź do ustawień, zjedź na sam dół i kliknij na telefon informacje. I tutaj zobaczysz domyślną nazwę swojego telefonu, więc kliknij edytuj i nazwij swój telefon jak tylko chcesz. Przyda się to do łatwiejszej identyfikacji Twojego telefonu, do połączenia za pośrednictwem Bluetooth albo Wi-Fi. Następną rzeczą, którą warto zrobić, to sprawić, aby pasek od regulacji jasności był widoczny od razu po wysunięciu panelu powiadomień. Aby odblokować tę funkcję, musisz rozwinąć panel powiadomień, kliknąć w 3 kropki, następnie układ szybkiego panelu i tutaj sterowanie jasnością zmień na zawsze wyświetlaj. I teraz, gdy będziesz wysuwał panel powiadomień, to od razu zauważysz panel regulacji jasności bez konieczności dwukrotnego przesuwania w dół. Następną rzeczą, którą trzeba skonfigurować, jest wyświetlacz. Więc przejdź do ustawień telefonu i kliknij wyświetlacz. I upewnij się, czy w zakładce płynność ruchu masz włączone adaptacyjna. Dzięki tej funkcji wyświetlona animacja oraz przewijanie treści będzie płynniejsze. Teraz przejdźmy do rozdzielczości ekranu. I tu widzisz 3 różne rozdzielczości. HD+, Full HD+, oraz najlepszą jakość, dzięki której zyskasz najlepszą jakość obrazu i myślę, że to właściwy wybór. Jest jeszcze jedna rzecz, która wpływa na jakość wyświetlanych treści, więc przejdź do trybu ekranu i są tutaj dwie opcje: naturalny oraz żywy. Jeżeli masz włączony tryb naturalny i uważasz, że kolory są nienasycone, to włącz tryb żywy. I myślę, że te ustawienia są jak najbardziej w porządku. Pozostając jeszcze w zakładce wyświetlacz, jak zjedziesz na sam dół, to widać opcję czułość dotyku. Więc jeśli masz dodatkową ochronę wyświetlacza w postaci szkła hartowanego i masz lekkie opóźnienia reakcji, to włącz tę opcję, aby zwiększyć czułość ekranu dotykowego. Jak pewnie zauważyłeś, nie ma u mnie dolnych przycisków nawigacji, dzięki czemu zyskuję trochę więcej ekranu u dolnej krawędzi. Więc aby zmienić przyciski na gesty, to przejdź do ustawień, wyświetlacz, przewiń do samego dołu i wejdź w zakładkę pasek nawigacji. Wybierając gesty przyciągania, zauważysz, że przyciski znikną. Jak widać tutaj na instrukcji, ustawienie przycisków i gestów jest takie same, więc teraz zamiast klikać, wystarczy od dolnej krawędzi przeciągnąć palcem. Za każdym razem jak zmieniasz tapetę, możesz również dostosować kolorystykę systemowych ikon, pasków oraz opcjonalnie ikon aplikacji od Samsunga. Masz tutaj zestaw palet kolorów i jedną domyślną systemową oraz resztę w oparciu o kolory z tapety na ekranie startowym. Więc za każdym razem jak zmieniasz tapetę, ten zestaw będzie inny. Możesz również zadbać o efekty świetlne, gdy otrzymasz jakieś powiadomienie. Więc przejdź do ustawień telefonu, kliknij powiadomienia, styl wyskakujących powiadomień ustaw na skrócony i poniżej widzisz dwie zakładki. Kliknij w tą drugą. Kliknij styl podświetlania krawędzi i tutaj możesz dostosować w jakim kolorze i jakie efekty będą występować, jak otrzymasz jakieś powiadomienie.
Proste gesty, które możesz wykonać, mogą ułatwić blokowanie bądź wybudzanie telefonu. Na przykład podnosząc ekran z pozycji leżącej, aby wybudzić, dotknąć 2 razy puste miejsce na ekranie startowym, aby zablokować telefon oraz dotknąć 2 razy wyłączony ekran, aby wybudzić. Aby je włączyć, przejdź do ustawień telefonu, przejdź do zaawansowane funkcje i kliknij ruchy i gesty. I te 3 pierwsze funkcje są tymi, które chcesz mieć. Warto również zadbać o wrażenia multimedialne, więc przejdź do ustawień telefonu i kliknij zaawansowane funkcje i wejdź w zakładkę jasność wideo i zaznacz opcję jasno. Niżej jest wyświetlona lista obsługiwanych aplikacji, a dzięki tej funkcji za każdym razem jak uruchomisz jedną z tych aplikacji, telefon automatycznie podniesie jasność i kontrast. Ale multimedia to nie tylko obraz, więc zadbaj również o dźwięk. Więc przejdź do ustawień telefonu, następnie przejdź do dźwięki i wibracja i kliknij na jakość dźwięku i efekty i upewnij się, że masz włączone Dolby Atmos, aby uzyskać najlepsze efekty audio podczas oglądania filmu na swoim telefonie Galaxy. Jeżeli często udostępniasz zdjęcia i za każdym razem musisz wyszukiwać odpowiednie aplikacji, to w dolnym panelu, gdzie wyświetlają się proponowane aplikacje, przejdź do samego końca w prawo, kliknij więcej, w prawym górnym rogu masz ikonkę edycji i jak widzisz na górze jest miejsce na ulubione aplikacje do udostępniania plików. Więc na liście poniżej poszukaj aplikację, z której będziesz najczęściej korzystał. Teraz przytrzymaj aplikację, aż zauważysz, że podskoczy. Powinieneś również poczuć wibrację i przesuń ją na górę do ulubionych. Teraz jak cofniesz, to zauważysz na dole Twoje ulubione aplikacje do udostępniania plików. No i ostatnią rzeczą, którą chcemy dostosować, jest ekran blokady. Więc przejdź do ustawień telefonu, następnie kliknij ekran blokady i przejdź do styl zegara. I tutaj masz do wyboru parę propozycji zegara, który się Tobie wyświetli na ekranie blokady. Możesz również dostosować jego kolor, ale w tej pierwszej propozycji, gdzie jest literka A, Twój Samsung Galaxy będzie automatycznie dobierał kolor pod kolorystykę tapety, którą masz na ekranie blokady, tak aby zegar był najlepiej widoczny. Możesz również dostosować widgety na ekranie blokady, a uruchomisz je klikając na godzinę, więc jeżeli uważasz, że niektóre są Tobie niepotrzebne albo są w złej kolejności, to na samym dole kliknij w ustawienia. Odblokuj telefon i teraz możesz wyłączyć te, których nie potrzebujesz, a w prawym górnym rogu masz opcję, żeby zmienić ich kolejność, więc po prostu przytrzymując te 2 strzałeczki, pozycja się Tobie podświetli i w tym momencie możesz zmienić kolejność. A jeżeli zależy Tobie na Twojej prywatności i nie chciałbyś, aby ktoś niepowołany widział od kogo i jaką wiadomość dostałeś, którą można widzieć na ekranie blokady, to w ustawieniach blokady ekranu kliknij w powiadomienia i włącz ukrywaj zawartość. I teraz, aby zobaczyć treść powiadomienia, konieczne będzie odblokowanie telefonu. I to było tylko 10 rzeczy, które warto ustawić na Galaxy S22 Ultra. Mam nadzieję, że już subskrybujesz mój kanał, a jeżeli nie, to po prostu zrób to, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A jeżeli masz jakieś pytania, to daj mi znać w sekcji komentarzy. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Ja się już z Wami żegnam. Mówił Bartosz. Cześć.